Opowieść o filmie Yuma należałoby zapewne rozpocząć od wyjaśnień językowych, a konkretnie od zastanowienia się nad znaczeniem jego tytułu. Słowo jumać, pisane oczywiście przez J, oznacza kraść, zabierać komuś jego własność. Tym krótkim wstępem wyjaśniłam Wam, o czym jest ten film. Zwróćcie uwagę, że w tytule filmu Yuma zapisana jest przez Y, nie przez J na początku. Zachodnia pisownia tego słowa sugeruje jego wieloznaczność. Yuma odnosi się nie tylko do kradzieży za zachodnią granicą Polski, ale także najprawdopodobniej do westernu, do znanego westernu 3:10 do Jumy czy 15:10 do Jumy. Jest to nawiązanie dość naturalne, dlatego że jeden z głównych bohaterów filmu jest fascynatem amerykańskich, hollywoodzkich westernów. Bohaterami Jumy są młodzi ludzie, którzy mają już dość tego, że kolorowy, bogaty świat oglądają tylko z daleka. Główny bohater filmu, Zyga, organizuje szajkę złodziei, którzy kradną w Niemczech markowe ubrania i elektronikę i przewożą je do Polski. Interes okazuje się bardzo dochodowy, a poza tym przynosi bohaterom szacunek i sławę w mieście. Jak dowiadujemy się z opisu filmu, Jumania nie traktują jako kradzieży, lecz jako rodzaj reparacji za krzywdy wyrządzone Polakom przez ich zachodnich sąsiadów podczas II wojny światowej. Jakoś trzeba sobie to wytłumaczyć. Robin z Sherwood. W każdym razie przez granicę polsko-niemiecką zaczyna płynąć rzeka rzeczy uznawanych w Polsce w latach 90. za luksusowe. Wszystko idzie dobrze. Do czasu. Na drodze naszych młodych przestępców pojawia się rosyjska mafia, a Niemcy zaczynają coraz uważniej chronić swoją własność. Jak skończy się ta historia? Zobaczycie w filmie. Mówiąc o filmie Yuma, trzeba poświęcić nieco czasu aktorom, szczególnie odtwórcy roli głównej Jakubowi Gierszałowi. Ten młody i piekielnie zdolny aktor, urodzony w roku 1988, wychował się w Niemczech, ale jako młody nastolatek wrócił do Polski. Serca widzów skradł już swoim debiutem. Była to rola rockmana w filmie Wszystko, co kocham w reżyserii Jacka Borcucha. Ten film przypomina trochę historię Romea i Julii. To film o młodzieńczej, wielkiej miłości, rozgrywającej się na tle wielkiej historii, narodzin Związku Zawodowego Solidarność i zbliżającego się stanu wojennego. Później przyszedł czas na główną rolę w filmie Sala samobójców. Za kreację w tym obrazie Jakub Gierszał otrzymał bardzo ważne aktorskie wyróżnienie. Była to nagroda imienia Zbyszka Cybulskiego. Jest ona przyznawana od 1969 młodym aktorom wyróżniającym się wybitną indywidualnością. Warto wspomnieć, że jej laureatami są najbardziej znani polscy aktorzy, tacy, których uważa się dziś za legendy polskiego kina. Między innymi Daniel Olbrychski, Krystyna Janda, Zbigniew Zamachowski czy Marian Opania. Ja muszę Wam jednak powiedzieć, że ani rola w filmie Wszystko, co kocham, który uwielbiam, ani rola w filmie Sala samobójców nie jest moją ulubioną rolą Jakuba Gierszała. W kontekście filmu Yuma ważnym filmem i właśnie tym moim ulubionym jest z całą pewnością film Pomiędzy słowami. On także, tak jak Yuma, porusza polsko-niemieckie wątki, no a one, jak powiedzieliśmy na początku, ze względu na miejsce wychowania, są wątkami bliskimi sercu tego aktora. Być może właśnie dlatego w tych rolach podoba mi się najbardziej. Film Pomiędzy słowami w reżyserii Urszuli Antoniak to film, który wywołuje ciarki na plecach. To film o młodym człowieku, który zerwał związki z rodziną, wychował się w Niemczech, mówi bezbłędnie po niemiecku, swoim wyglądem i zachowaniem pokazuje cały czas to, że odciął się od swoich życiowych korzeni i ułożył sobie życie w zupełnie inny sposób. Po latach spotyka ojca, z którym nie utrzymywał do tej pory kontaktów.
Duet aktorski Jakub Gierszał i Andrzej Chyra w filmie Pomiędzy słowami to coś, co musicie zobaczyć. Film Pomiędzy słowami to film bardzo ciekawy w kontekstach tożsamościowych, w kontekstach identyfikacyjnych. Bardzo zachęcam Was, żebyście go obejrzeli, bo z całą pewnością jest to kino, które daje do myślenia. Mówiliśmy przed chwilą o aktorskiej nagrodzie imienia Zbyszka Cybulskiego. Trofeum to w kategorii Nagroda Publiczności otrzymał także inny z aktorów pojawiających się na ekranie w filmie Juma, czyli Tomasz Kot. W przypadku tego aktora nie jestem w stanie podjąć się wymienienia jego najważniejszych ról, ani wybrania tej najlepszej. To po prostu niewykonalne. Na pewno powinniście zobaczyć film Bogowie o pierwszej udanej transplantacji serca w Polsce. Kot odtwarza tam rolę Zbigniewa Religi, lekarza, który wykonał ten zabieg wraz ze swoim zespołem. O tym filmie możecie dowiedzieć się więcej z innego odcinka polskiego filmu dla początkujących, poświęconego właśnie filmowi Bogowie. Jako propagatorka śląskiej tematyki chciałabym Was odesłać także do filmu Skazany na bluesa, gdzie Tomasz Kot fantastycznie sportretował Ryszarda Ridla, wokalistę kultowego polskiego zespołu Dżem. Poza tymi filmami jest oczywiście jeszcze nagrodzona 5 europejskimi nagrodami filmowymi, wyreżyserowana przez zdobywcę Oscara Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna. Wracając do filmu Juma, musimy powiedzieć, że jest to film bardzo kolorowy, może nawet nieco komiksowy. Trochę tu kina gangsterskiego, trochę młodzieżowego teledysku. Jedno jest pewne. Oglądając poczujecie klimat początku lat 90. w Polsce. I nie mam wątpliwości, że go pokochacie. Nie znaczy to wcale, że zachwyci Was sam film. Możecie go uznać za zbyt odpustowy, jarmarczny, kiczowaty. Ja jednak jestem optymistką. W każdym filmie widzę jakieś dobre strony i lubię Jumę. Lubię ten kicz, lubię ten kolor i lubię wspomnienie szalonych, zwariowanych lat 90. w Polsce. A jeśli ten styl opowieści Was zainteresuje, to warto na pewno sięgnąć na platformę Netflix i obejrzeć film Najmro kocha, lubi, szanuje, który swoją koncepcją i formą opowiadania jest w pewnym sensie podobny do Jumy. Zachęcam Was zatem do obejrzenia filmu Najmro, ale zanim to zrobicie, zobaczcie jego poprzednika, film Juma i zastanówcie się sami, czy ten sposób podania gangsterskiej opowieści jest dla Was odpowiedni. Życzę Wam miłego oglądania i do usłyszenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem i kulturą polską znajdziecie także w serwisie Facebook i Instagram oraz w innych filmach Polskiej Półki Filmowej. A jeśli chcecie wspomóc działanie kanału Polska Półka Filmowa, zajrzyjcie do serwisów Buy Coffee albo Buy Me a Coffee. Dzięki Waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.